23 lipca prezydent Karol Nawrocki odwiedził Dębice, gdzie spotkał się z mieszkańcami powiatu. Wcześniej złożył wizytę w zakładzie Olimp Labs. Kochani rodacy, Dębica i całe Podkarpacie jest przykładem tego, o czym kilka słów chcę dzisiaj powiedzieć. Z jednej strony jesteście symbolem i przykładem wielkiej przedsiębiorczości, pracowitości, innowacyjności. Firmy, które są w powiecie dębickim i na całym Podkarpaciu, zdobywają rynki europejskie i rynki światowe. Firmy z jednej strony przetwórstwa mięsnego, jak te choćby, drodzy Państwo, z Pilzna, chemii budowlanej, a ja przed momentem odwiedzałem firmę Olimp Labs. Firmę, która odpowiada za suplementy, za medycynę, prawdziwe laboratorium XXI wieku. Firmę z waszej ziemi, która eksportuje do 100 państw na całym świecie. Tak, Dębica, Podkarpacie, cała ziemia dębicka jest przykładem pracowitości, przedsiębiorczości, innowacyjności. Każdego dnia pokazujecie, że ciężką pracą potraficie zapracować na swój rozwój, na nasz rozwój, na rozwój Rzeczpospolitej. A to wszystko odbywa się jeszcze w głębokim przekonaniu o tym, że aby się rozwijać i aby zdobywać XXI wiek, trzeba być mocno osadzonym w tożsamości, w wartościach, które są dla nas, dla was wszystkich ważne. Podczas wystąpienia mówił o podpisywaniu i wetowaniu ustaw, kosztach energii oraz skutkach unijnej polityki klimatycznej. Zapowiedział także kolejny wniosek o referendum ogólnokrajowe. Inna sprawa, że niektórzy mają problem z matematyką i ze statystyką, nazywając mnie, drodzy Państwo, wetomatem. Tymczasem ja podpisałem 245 ustaw i jakby tego nie liczyć, to jest zdecydowanie więcej niż zawetowałem. No ale to już pozostawiam umiejętnościom czy możliwościom matematycznym czy edukacji matematycznej tych, którzy nie widzą w statystyce 245/41 faktu, że podpisałem zdecydowanie więcej po głębokich analizach niż zawetowałem. Nie wiem, czy wszyscy Państwo sobie zdajecie z tego sprawę, ale na pewno wszyscy dostajecie rachunki za prąd. I pewnie są wyższe, niż byście tego oczekiwali. Ale powiem Państwu, że w Polsce płacimy największe, szczególnie polscy przedsiębiorcy, rachunki za prąd w całej Unii Europejskiej. 252 euro za megawattogodzinę. W Niemczech to 237 euro za megawattogodzinę, we Francji 166 euro, w Hiszpanii 158. Do czego doprowadziła polityka Zielonego Ładu, drodzy Państwo? Doprowadziła do tego, że całej Unii Europejskiej płacimy więcej za prąd dla przedsiębiorców niż na całym świecie. Europa się dzisiaj zwija. Dzisiaj z Dębicy ogłaszam, że tuż przed wyjazdem do Dębicy złożyłem drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Wówczas przy pierwszej próbie, drodzy Państwo, przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Było złe. Ja szukam kompromisu, szukam rozwiązań. Jeśli senatorowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatku ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi. Odniósł się również do kwestii związków partnerskich i ustawy o statusie osoby najbliższej. Jestem otwarty na rozwiązania kwestii statusu osoby najbliższej.
Uznaję, że ci, którzy dokonują innych wyborów, mają prawo ich dokonywać. To dotyczy miliona polskich obywateli. To dotyczy tych, którzy z różnych przyczyn nie podejmują, drodzy Państwo, związku małżeńskiego, bo tak potoczyło się ich życie. Państwo powinno im pomóc w kwestiach formalnych, w kwestiach administracyjnych. Obiecywałem, że jestem do tego, będę do tego jako prezydent Polski gotowy i nadal jestem do tego gotowy. Ale jeśli, drodzy Państwo, z ustawy o statusie osoby najbliższej robi się zmianę ponad 200 ustaw polskiego porządku prawnego, jeśli niszczy się artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi jasno: związek małżeński jest związkiem kobiety i mężczyzny i należy, i Rzeczpospolita musi ten związek otaczać największą opieką. Jeśli próbuje się moją obietnicę wyborczą zamknąć w tworzeniu quasi małżeństwa podważającego artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a nie rozwiązywać sprawy ludzi, którzy pewnie są dzisiaj także z nami na tym placu, drodzy Państwo. Jeśli udaje się za sprawą ideologii brać za zakładników ludzi, którzy czekają na pomoc większości parlamentarnej i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to jest kuklarstwo. Nie będziemy długo mówić, szanowni państwo, bo wszyscy czekacie na naszego ukochanego pana prezydenta. Staliście tu w deszczu. Serdecznie wam za to dziękuję. Panie prezydencie, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję za ogłoszenie tego ważnego dla nas wszystkich tematu właśnie w Dębicy. Wszyscy oczywiście kibicujemy panu. Chciałem panu podziękować nie tylko za pana wspaniały rok prezydentury, ale też za to, co pan robił jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Za przywracanie naszych bohaterów narodowych, za przywracanie pamięci miejsc, które są niezwykle ważne w historii Polski. Dlatego niszczonych, dlatego ukrywanych, dlatego chowanych, żebyśmy nie czuli dumy, żebyśmy czuli wstyd, żebyśmy się czuli pariasami Europy, ludźmi, którzy po prostu muszą pracować na rzecz wielkich mocarstw, wielkich koncernów. A Polska jest silna, Polska jest wielka, Polska jest ogromna i to tutaj dzisiaj widać. I bardzo wam wszyscy, moi kochani dębiczanie, dziękuję. Dziękuję burmistrzowi Mateuszowi Kuczewie, dziękuję wójtowi Adamowi Pieniążkowi i wam wszystkim, którzy tutaj przyszliście, żeby z naszym prezydentem Karolem Nawrockim się spotkać. Myślę, że teraz nie pozostaje nam nic innego, jak, panie prezydencie, oddać pana w ręce tych ludzi, którzy tutaj pana oczekują, czekają na pana, normalnie pana kochają. Dziękuję, panie prezydencie. Kochani, dziękuję za to spotkanie i za to, że w Dębicy mogłem ogłosić kolejną drogę do referendum. Dziękuję za spotkanie z 29 marca 2025 roku. Dziękuję za nasze wspólne zwycięstwo. Proszę was, bądźcie dalej ze swoim prezydentem. Prezydent będzie zawsze z wami i będzie waszym głosem. Niech żyje Polska!